Siemanko wszystkim, mam dzisiaj dla Was bardzo ciekawy temacik, ale jak już i tak pewnie po tytule wiecie, kupiłem KTM-a, ale żeby to nie wszystko, mamy silnik 300 chłodzona cieczą, chińska 300 oczywiście. Jak wiecie, niedawno sprzedałem Bartona i myślałem, co tutaj kupić, co wybrać. Do wyboru były inne 250 chińskie, ale chciałem coś innego, żeby nie kupować znowu tego samego, no bo bez sensu. Były jeszcze markowe motorki, później jeszcze były 300 chłodzone olejem. Do tego jeszcze 300 chłodzone cieczą. No i na końcu pojawiły się te nowe chińskie Diabolini 450, o którym myślałem, ale cena jest dosyć spora i póki co odpuściłem ten temat. No dobra, ale pewnie i tak zapytacie, ale jak to się w ogóle stało, że wziąłem się za słapa, mówię tutaj o kupnie motorka, a silnik już mam tak naprawdę wstawiony do ramy, także już odpowiadam. Więc wyszło to tak, że miałem okazję kupić KTM-a z rozwaloną głowicą, także silnik nadawał się jedynie do remontu, a jak dobrze wiadomo, remonty w markowcach nie są w ogóle tanie. No i dobra, kupiłem ramę, ale co w ogóle wyszło za tym, że kupiłem akurat ten silnik? Rozważałem kilka opcji zakupu silnika. Nawet 450 brałem pod uwagę, ale zaczniemy tak, że 450 chińska niedostępna totalnie w Polsce. Na Alibabie cena od 5 do 8 tysięcy, zależnie od sprzedawcy, wysyłki i tego, co chcemy w wyposażeniu. Później mamy 300 chłodzoną cieczą. Pod nią 300 chłodzoną olejem, no i 250 chłodzoną olejem, której też jest kilka oznaczeń z kilkoma mocami. Więc mamy tutaj kilka rzeczy do wyboru. Mnie przeciągła cena. No ale skoro przyciąga mnie cena, no to dlaczego 250? Nie wybrałem 250, skoro jest najtańsza. Kupiłem tą 300 chłodzoną cieczą w cenie 250 chłodzonej olejem, więc odpowiedź tak naprawdę była banalnie prosta. Bierzemy. No i w ten sam dzień na tej samej trasie, jadąc po ten motorek, wracając z motorkiem na pacę, pojechaliśmy po ten silnik. Był to nowy silnik z drugiej ręki, więc dlatego był dużo tańszy. No i przyjechaliśmy z nim na garaż, zrzuciliśmy to i tak naprawdę już miesiąc go mam. Zacząłem powoli coś tam przymierzać, grzebać. No i taka była u mnie decyzja. No ale to nie jest też takie proste, bo trzeba wybrać silnik pod ramę albo ramę pod silnik. A tak naprawdę mało kiedy co do siebie bezproblemowo pasuje. Zazwyczaj Yamaszki mają najwięcej miejsca i chyba Husqvarny z tego co widziałem, więc trzeba się nad tym dobrze zastanowić, ale może jeżeli ktoś jest zainteresowany takim swapem, to przy okazji opowiem jak to u mnie wyglądało i od czego trzeba zacząć przy robieniu takiego swapa. Także od czego zacząć przy takim swapie? No bo skąd będziemy wiedzieć, że ten silnik jest na przykład dobrze zamocowany, czy nie powinien być bardziej z tyłu, z przodu, wyżej, niżej? No według czego ustawić taki silnik? Według zębatek. A dlaczego według zębatek? Tylnej zębatki nie można poruszać lewo-prawo, bo fizycznie jest to niemożliwe. Więc według tylnej zębatki fabrycznie jest ustawiony ślizg. Równo z zębatką leci ślizg. No więc nie możemy zębatki na silniku przesunąć ani bardziej w prawo, ani w lewo, no bo nie będzie to po prostu działać. Tak jak będziecie tam teraz widzieć, jest zębatka, która leci idealnie prosto ze ślizgiem i idealnie prosto leci też tutaj tylna zębatka. Więc mamy wszystko w linii prostej. O, tak to może idealnie pokażę. Wszystko mamy idealnie w linii prostej. I według tego musimy ustawiać silnik. No bo nie możemy mieć czegoś takiego, że jest zębatka przednia i tylna i one będą jakoś łańcuch leciał po ukosie, bo po prostu wywalimy sobie albo zębatki, albo będziemy wiecznie wymieniać łańcuch, albo będzie to ciągle spadać. A w najgorszym wypadku cały ten wałek tutaj rozwalimy i wszystko co jest w środku i silnik będzie znowu do remontu. I wszystkie mocowania będziecie mieli i tak na nowo do zrobienia. Kolejną kwestią, jeżeli wszystko jest tutaj w jednej osi, no jeszcze ten silnik trzeba ustawić prawo-lewo, żeby ta zębatka też nie była w taki sposób, że zamiast być prosto, to będzie tak, no bo też to działać po prostu nie będzie. Więc jeżeli mamy już to wszystko ustawione, następnie trzeba sobie ustawić silnik góra-dół. No bo nie możecie też tutaj silnika dać na maksa do góry, no bo tak naprawdę jak będziecie regulować zawory? Nie będzie się fizycznie dało dostać ani do tej klapki. No u mnie jest to zrobione tak, że tutaj jest dosłownie minimalna przerwa, żeby silnik był jak najniżej, żeby tutaj było miejsce jeszcze na regulację zaworów w późniejszym czasie. No i żeby się dało podłączyć tutaj wąż z oryginalnych chłodnic do silnika. Jeżeli mamy to zrobione, no to musimy się wziąć za mocowania. Trzeba sobie jakoś ten silnik teraz zamocować. Tylko jak odmierzyć sobie takie blachy i jak te mocowania w ogóle mają wyglądać? No najlepiej posiłkować się na oryginalnym silniku. No i tutaj jest kolejny problem, bo w oryginalnym silniku w KTM-ie tędy przechodzi ośka z wahacza. No a w tych chińskich silnikach nie ma mocowania na ośkę z wahacza, tylko jest mocowanie tutaj na jedną oraz drugą śrubę. Więc jak to najprościej rozwiązać? Jak to w ogóle zrobić? No najprościej właśnie zacząć od jakiegoś takiego stałego punktu, który nam po przyspawaniu, zrobieniu tego będzie idealnie prosto silnik trzymał. Ewentualnie silnik będzie mógł pracować góra-dół, tak jak właśnie u mnie. Więc ja uspawałem taki adapter, gdzie jest tulejka na ośce i do tej tulejki jest przymocowany silnik, dolne mocowanie, górne. I tak samo z tej strony. Jak możecie zauważyć, tutaj mam prosto mocowanie, a tu jakoś tak wygięte. No właśnie, Chińczycy również nie pomogli z mocowaniem silnika i ten silnik, pomimo że
Jest prosto, to nie jest prosto, a już tłumaczę, o co w tym chodzi. Macie tutaj dwa kartery, które są połączone razem. No i z lewego kartera mocowanie jest takie grube, z prawego takie. I pomimo, że silnik mamy idealnie prosto według zębatek, nawet według ramy, tutaj głowica, przynajmniej ta część, gdzie są zawory, czyli mamy też tutaj szpilki, jest idealnie prosto, no to silnik tutaj na mocowaniach z przodu nie jest idealnie prosto. Dlatego o tym mówiłem, że trzeba to robić do zębatek, bo jeżeli robiłbym to według tego, no to tak naprawdę zębatka byłaby o taki dystans tutaj bardziej odsunięta w tamtą stronę, no i łańcuch nie działałby, po prostu nie działałoby to totalnie. Dlatego tutaj musiałem zrobić mocowania z dodatkowym dystansem. Więc z tyłu mam mocowanie, adapter taki pod wahacz, żeby było. No a z przodu mam tutaj także, tu jest mocowanie górne połączone z mocowaniem górnym oraz mocowanie dolne połączone z mocowaniem dolnym. Ale żeby nie było to na zasadzie po prostu prostej blaszki, bo przecież mogłem tak naprawdę tutaj to wyciąć i miałbym tutaj blaszkę i byłoby dużo prościej, prawda? Prawda? A no nie. Teraz wyobraźcie sobie te mocowanie na zasadzie blaszki, które niektórzy robią. Czyli mamy mocowanie w ramie i mocowanie silnika. Mamy mocno skręconą blaszkę. I czy ona będzie ten silnik dobrze trzymać? Totalnie nie. No bo co to za problem, żeby na tych śrubach to mocowanie tak jeździło? I tak naprawdę, jeżeli na takich blaszkach zamocujecie silnik z przodu, a z tyłu będziecie mieli na przykład tak jak ja to na wahaczu, no to przy pierwszym strzeleniu ze sprzęgła, co ten silnik zrobi? Będzie chciał podskoczyć do góry. I czy on na tych mocowaniach będzie miał problem jakoś tak chodzić? No nie. Śruby są okrągłe, a blaszka jest prosta. Więc na tej samej zasadzie po prostu będzie to pracować góra-dół. No więc mocowania po prostu ze sobą najprościej połączyłem. Są one dodatkowo tutaj ze sobą połączone. Jest to jeden taki choćby banan. No i w tym momencie, nawet jeżeli odkręcę tył, silnik będzie dalej wisiał na tym mocowaniu bez problemu, no bo jest to sztywna konstrukcja. No tylko w jaki sposób zaprojektować sobie takie mocowania, żeby to było zrobione z głową i dobrze i odpowiednio. Czyli znalezienie schematu z wymiarami takiego silnika w necie i wydrukowania go na kartkach 1:1. Czyli są to te mocowania. Tutaj jak widzicie są dwa otwory i tak naprawdę sobie to wyciąłem, tak ma być moje mocowanie. Wtedy przykładacie sobie to tutaj i macie tak naprawdę takie odrysowane mocowanie na blaszce, wycinacie to. No i jeżeli macie już tutaj otwory, to tylko dorabiacie otwory do ramy. I najważniejsze, ta blaszka zamiast być tutaj jakaś taka wystająca, musi być ścięta niżej niż rama, przez to, że jeżeli będziecie uderzać, przeskakiwać przez jakiś konar, a nie uda Wam się, bo na przykład dodacie za mało gazu albo cokolwiek, a uderzycie o ten konar jakoś od przodu, to po prostu te blachy dostaną i będą cały czas walić po silniku przy każdym takim uderzeniu. A tak, no to rama od 15 lat już przyjmuje te uderzenia na siebie i nic się jej nie dzieje, więc lepiej, żeby ona dalej przyjmowała te uderzenia, niż uderzać w te Wasze mocowania i żeby całość szła po prostu po silniku. No więc z blachami też nie jest tak prosto, także trzeba to wszystko idealnie zgrać, po prostu tak, żeby było to dobrze zrobione, a nie mocować to na jakieś blaszki i po prostu na byle jak. Przy takim mocowaniu silnika trzeba od razu brać uwagę sobie też na chłodzenie, poprowadzenie wydechu i umiejscowienie gaźnika. W pierwszej opcji miałem ten silnik tak pochylony, że tutaj deklik do regulacji zaworów dotykał mi totalnie tutaj tego krótca. Dlatego trzeba to odpowiednio wszystko wymierzyć i tak zwizualizować sobie to w głowie. Więc jeżeli chłodzenie już sobie przemyślimy, no trzeba też przemyśleć dobrze wydech, żeby kolanko wydechu na przykład nie uderzało w ramę, co też miało u mnie na początku miejsce. No i temat gaźnika, no bo trzeba czymś ten silnik oczywiście zasilić, chyba że wolicie zasilić go wtryskiem, co też jest oczywiście możliwe, bo konsultowałem to z Chińczykami, że jak najbardziej mogli sprzedać taki kit, żeby zasilać go wtryskiem. No i u mnie miejsca na gaźnik zostało tyle, że tu jest guma z Airboxa, no a tutaj mamy króciec, więc miejsca tak naprawdę na palec, może dwa, ale będziemy się tym zajmować później. Jestem właśnie w trakcie montażu tego filmu i widzę, że strasznie się tam rozgadałem, także żeby już nie przedłużać tego wszystkiego, to tyle, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że film przynajmniej będzie mega tematyczny i komuś przydadzą się te informacje, także czekajcie na kolejne działania przy Swapie i Narka.